Witam Was na kanale. Dziś zaprezentuję Wam zestaw 75385 pojedynek Asoki Tano na Peridei. Znajdziemy tu 5 ekskluzywnych dla tego zestawu minifigurek oraz budowlę przedstawiającą fragment tajemniczej fortecy z planety Peridia. Set składa się z 382 elementów i sam w sobie jest zbudowany na płaskiej podstawie, trochę coś w stylu dioramy. Co ciekawe, będzie to już czwarty zestaw nawiązujący do serialu o Asoce i pierwszy, który nie jest kosmicznym statkiem. Zacznijmy sobie może od omówienia nowej figurki Asoki. Ma ona przedstawiać wersję z drugiej połowy pierwszego sezonu, gdy Asoka była już w białych szatach. I w sumie do końca białe nie są, ale o tym zaraz. Otrzymujemy do niej dwa, powiedzmy, że białe miecze świetlne, które już raz otrzymaliśmy wcześniej. Znajdziemy tu wiele wspólnych cech, które posiadała poprzednia wersja. Mamy ten sam odlew Montrali ze zmienionymi nadrukami. Chyba nawet te niebieskie wzory mają inny odcień. Głowa zostaje ta sama, nadruki na twarzy nie zmieniają się zarówno z przodu, jak i z tyłu. Fajnie, że znowu otrzymujemy nadrukowane rączki, jedynie trochę mam problem z szarym torsem i nóżkami. Nie zrozumcie mnie źle, bo pod względem wszystkich nadruków jest to ładna figurka, ale można było zrobić to lepiej. W serialu po wielu latach odnaleziono Ezrę Bridgera i również w LEGO znalazła się nowa wersja tej postaci, która zdecydowanie odbiega od poprzedniej figurki. Moja doznała jeszcze modyfikacji w postaci innych rączek, ale chyba wszyscy wiemy, że główne zmiany niekoniecznie odnoszą się do kostiumu. Ale o tych zmianach dosłownie za chwilę, bo muszę tutaj wspomnieć, że Ezra otrzymuje miecz o niebieskim ostrzu. Ezra otrzymuje ciekawe włosy i nowy odcień skóry. Jeśli się nie mylę, jest to medium nougat. Nadruki na twarzy są całkiem poprawne, nie licząc tych niebieskich oczu, które w tym przypadku wyglądają dziwnie. Nadruki na torsie i nóżkach wydają się w porządku, podoba mi się to łączenie na wysokości pasa. Kolejnym wielkim powrotem w tym zestawie jest Admirał Thrawn, który otrzymuje niewielki blaster, ale znajdziemy w tej postaci kilka istotnych zmian. Zacznę od tego, co najważniejsze, czyli w końcu poprawne stopnie wojskowe. Przy poprzedniej wersji niestety to zaniedbano, z kolei przy nowym zaniedbano ilość tych pseudo-długopisów. Ich łączna liczba powinna wynosić 4. Najwidoczniej nie można mieć wszystkiego. Kolejna istotna zmiana to jaśniejszy odcień skóry i mniejsza ilość detali na twarzy, chociażby na czole. Są też ulizane włosy w kolorze czarnym. Fajną zmianą są nogi dual molded, białe spodnie z czarnymi butami. Dobrze, że się na to zdecydowano, bo nasz fig jest bardziej szczegółowy. Wybaczcie, że nie zaprezentowałem Wam lepiej poprzedniej figurki Admirała. Co prawda go posiadam, tyle że w nowym, zaplombowanym zestawie. Przechodzimy do Morgan Elsbeth, wiedźmy z Datomiry i sługi Thrawna. W tym zestawie została wyposażona w ciekawą broń, a konkretnie w miecz matki Talzin. Ciekawe wykorzystanie ostrza od Darksabera w innym kolorze. Oczywiście pamiętamy, że ta postać pojawiła się w zeszłym roku, ale nowsza wersja otrzymała pewne zmiany. Taką najbardziej widoczną są dodatkowe nadruki na twarzy w postaci rytualnych tatuaży. Kolejna zmiana to tylko nogi, bo poprzednia wersja otrzymała suknię. Raczej ta postać ma niewielu fanów, ale przynajmniej w LEGO została fajnie wykonana, zwłaszcza jeśli chodzi o ten odlew włosów, który prezentuje się fenomenalnie. Ostatnią minifigurką w tym zestawie jest Nocny Szturmowiec, wyposażony w pospolity blaster. Niestety najbardziej przy tej figurce przeszkadza mi myśl, że mogliśmy otrzymać tu kapitana Inoka, a szturmowca wcisnąć do Battle Packa i do gazetki, by zbudować armię. Byłoby to lepsze rozwiązanie. Ale szukajmy plusów, ja na pewno jestem fanem nowej stylistyki szturmowców, no niekoniecznie hełmu, ale reszty pancerza już tak. Podobają mi się te złote zdobienia i łatanie zbroi za pomocą czerwonych kawałków materiału,
więc pod tym względem odwzorowanie jest mega. W tych nowych szturmowcach dostajemy różne warianty głowy i w tym przypadku jest podobnie, bo pod hełmem znajduje się głowa zombie, fajnie wygląda i dodaje takiego mrocznego klimatu. W sumie będzie to już drugi zombiak w LEGO Star Wars. Przechodząc do budowli, to wprost mogę powiedzieć, że mamy tu trochę takiego placka, jak na przykład w przypadku zestawu z Kenobim, ale tu wygląda to trochę lepiej, budowla wydaje się nieco bardziej logiczna. Być może ten lepszy wygląd zapewniają 4 czarne kolumny ze złotymi wzorami. Tak jak pewnie zauważyliście, są to naklejki w średniej wielkości. W ogóle w tym zestawie jest masa naklejek. Ale wracając jeszcze na chwilę do kolumn, po lewej macie 2 takie same, identyczne, a po prawej są już inne, czyli w sumie w zestawie mamy 3 rodzaje. Na podłodze znajdujemy okrągłe elementy, stawiamy na nich nasze minifigurki, które będą miały zamiar się pojedynkować. W tym przypadku będzie to Ahsoka i Morgan. A żeby wprawić postacie w ruch, to znajdujemy u boku budowli taki zębaty element, który kręcimy. Sprawiamy, że okrągłe elementy się ruszają i w rezultacie figurki też. Możemy je umieścić jeszcze w innym miejscu, ale wtedy będziemy musieli sami paluchem kręcić tą platformę. Pewnie kojarzycie scenę, gdzie Ezra musiał wykonać potężny skok za pomocą mocy, by dostać się na krążownik Trauna. To okazuje się, że w tym zestawie znajdziecie taką funkcję bawialną. Ciekawy jestem, czy funkcja zadziała. No chyba niestety tak nie do końca. Przechodząc już do podsumowania, to otrzymujemy tutaj 5 unikatowych dla tego zestawu minifigurek. Mają swoje wady co prawda, ale pod kątem nadruków jest tu naprawdę świetnie i szczegółowo. Zwłaszcza, że mamy tutaj powrót wielkiego admirała Trauna, więc pewnie wielu kolekcjonerów skusi się na ten zestaw właśnie ze względu na minifigurki. A pod względem konstrukcyjnym tej budowli niestety szału nie ma, chociaż myślę, że i tak nieźle się będzie prezentował obok takich zestawów jak Korytarz Tantive 4 lub Pojedynek Luka i Mrocznych Szturmowców. Zestaw póki co nie wszedł do szerokiej dystrybucji, co oznacza, że jest ekskluzywny dla oficjalnych sklepów LEGO i dla oficjalnej strony. A jego cena katalogowa wynosi 240 zł. Sami dajcie znać w komentarzu, czy to dużo, czy może jednak niekoniecznie. Pamiętajcie także zostawić łapkę w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Niech moc będzie z wami.